Cześć, zgodnie z tym, co słyszeliście od nas w zeszłym odcinku, wracamy do Ostende. Przed nami druga część naszej tramwajowej podróży, tym razem z Ostende do Depane. Ale zanim wsiądziemy do tramwaju, wyruszymy w morze i pojedziemy sobie po mieście. Tak naprawdę w rejs wybraliśmy się dopiero o godzinie 14. To, co zobaczycie później, nagrywaliśmy celowo rankiem, zaraz po przybyciu do miasta. Ten myk zrobiliśmy z jednego ważnego powodu. Po południu Ostende zalane jest masą turystów. To tutaj przyjeżdża najwięcej osób z wewnątrz kraju, szczególnie kiedy Belgia staje się nagrzaną patelnią. Ostende jak najbardziej jest godne, by przyciągać turystów, jednak ich natłok nie ma nic wspólnego z wypoczynkiem. Dosłownie i w przenośni. Trudno się tutaj nawet spaceruje, ale kto szuka letniej rozrywki, niech przyjeżdża. Ostende to najbardziej popularne miasto Wybrzeża i chyba najłatwiej się tutaj dostać, na przykład z Brukseli, jednak my omijamy miasto, kiedy planujemy się wybrać nad morze. Ewentualnie jesienią bądź zimą chętnie tutaj przyjeżdżamy po dawkę miodu. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed. Pamiętacie, co mówiliśmy w zeszłym odcinku o Blankenberge, innej nadmorskiej miejscowości? Chyba wolałbym jechać tam szukać wypoczynku. Stars are down like good old friends. Saying, boy, don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Ten monument w oddali to Herden King's Monument. Hołd dla odwagi brytyjskich sił morskich za wsparcie i poświęcenie podczas I wojny światowej. W tamtym rejonie znajduje się także Fort Napoleon, miejsce, które pamięta walki Francuzów z Anglikami, gdzie niemieccy żołnierze używali go jako bufora przed aliantami, a ostępcy, młodzieńcy zaciągali swe pierwsze miłości na intymne randki. Każdy dobrze wie, że tuż przed wejściem na molo po prawej stronie wypoczywają foki. Jeśli ktoś jeszcze tego nie wiedział, to dowiaduje się właśnie teraz od nas. I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Coś wam zdradzę. Jeden taki osobnik przelatując nad Łukaszem spuścił co nieco. Wszystko spłynęło po Łukasza ręce, ostatecznie lądując na bucie. Padaj! Musieliśmy z tym jeszcze wejść do marketu. Przypomnij sobie, jak w Warszawie go zrzucił ci prezent prosto we włosy i to w centrum na Marszałkowskiej. Musieliśmy wejść do sklepu odzieżowego z tym. No to meldujemy się w hotelu i znów ruszamy na miasto. Dobre, brązowe, lokalne. Polecam. Piwko jak najbardziej dobre, ale jedzenie tutaj nie zamawiajcie. Możecie dostać frytki i nuggetsy kupione w markecie. My padliśmy ofiarą tej pseudo-restauracji. Więcej tutaj nie przyjedziemy jeść. A tutaj jesteśmy. Dobre. No dobra, to my idziemy już stąd teraz. Keite to piwo fermentowane z górnej fermentacji. Po raz pierwszy uważano je w 2004 roku. Ma upamiętniać oblężenie Ostende podczas wojny 80-letniej. Keite Blond ma 7,7% alkoholu. Ciemne, to które piliśmy, ma 9,2%. Amandine to legendarny statek rybacki. 3 kwietnia 1995
Łódź wpłynęła do portu w Ostendzie po raz ostatni. Dzięki instalacjom multimedialnym muzealne doświadczenie może się spodobać. Głodni w Ostendę nie będziecie nigdy. Możecie wpaść do rybiego targu, gdzie zawsze znajdziecie świeże ryby. Jeśli nie lubicie kucharzyć, a w kuchni spotykacie się jedynie na kawie i plotkach, bo możecie wpaść na dalsze plotki tutaj i skosztować przyrządzonych potraw. Oczywiście musicie je sobie kupić. Możecie także ruszyć śladem murali. Istnieje nawet specjalna strona internetowa The Crystal Ship. Lub zwiedzić imponujący statek Mercator i poznać jego bogatą i ważną dla belgijskiej marynarki historię. Albo po prostu przespacerować się głównym bytakiem miasta. Polska ma disco polo, Flandria ma Flams. Dla innych nieopodal odbywała się kolejna edycja festiwalu Ostende Beach Festival, skąd dobiegały do nas głośne, elektroniczne rytmy. Ważne, że wszyscy się bawią. My jednak postanowiliśmy poszukać naszego nowego, ulubionego piwa. No to jeszcze raz to samo piwko, tym razem Blonde. Tak w ogóle to dziś 11 lipca, więc święto Flandrii, stąd te rozśpiewane towarzystwo pod kościołem. A jak już mowa o koncertach, to nigdy nie zapomnę występu, na którym byliśmy nieopodal. Sebastian Plano i jego wiolonczela, a za nim chowające się w morzu zachodzące słońce. Takie obrazy i dźwięki pozostają w pamięci na zawsze. Ile ja bym dał, by teraz w podkładzie tego filmu było słychać jakiś jego utwór. Mogłeś do niego napisać. Przecież macie wspólne zdjęcie. Autograf też. Pewnie wszyscy się teraz zastanawiają, o kim ty w ogóle mówisz. Ważne, że ja to wiem. Nominację do Grammy w końcu dostał, a więc ktoś tam gdzieś też go zna. To, co teraz gra, też jest ładne. Trochę takie Clannad. Need a friend to shake me out again.
Don't know if I can find my way out. In this tiny and everything is growing up tight. There's no fall into the ocean. Żegnamy Ostendę. Hejka! Reaching out, I'm reaching. Sorki, prawie 12 minut musieliście czekać, byśmy znów pokazali wam tramwaj. Od teraz będzie częściej, obiecuję. It's coming. Reaching out, I'm reaching. The water is rising over me. The water is rising. I'm reaching. It's coming. I'm reaching. The water is rising over me. I'm reaching out. I'm reaching. It's coming in. The water is rising over me. I'm reaching out, I'm reaching. It's coming. Królowa belgijskiego wybrzeża za nami. Jedziemy na plażę. To jedyny odcinek na trasie, na którym tramwaj jedzie najbliżej plaży, praktycznie przy niej samej. Wysiądziemy tutaj i coś wam pokażemy. Alright. Ow. How like an animal into the night. Living irons, you just might. You gotta take the risk. Atlantic Wall Riverside jest jednym z najlepiej zachowanych pozostałości niemieckiej linii obrony z II wojny światowej, z ponad 60 bunkrami otwartymi i podziemnymi korytarzami, punktami obserwacyjnymi oraz pozycjami artyleryjskimi. Dobry stan zachowania czyni je jednym z najważniejszych europejskich muzeów specjalizujących się w obronie wojskowej. Jest tutaj także unikalny kompleks bunkrów z czasów I wojny światowej, tak zwana bateria Aquisgrán, który znajduje się na uchylonym obszarze z widokiem na morze. W tym miejscu służby wielokrotnie muszą usuwać piasek nawiany na torowisku. Spróbujcie przejść tędy w odkrytych nogach podczas wiatru. Coś już o tym wiemy. Middelkerke pomijamy, choć lubimy tutaj wpadać na plażę. Nie ma tego tłoku, jaki jest w Ostendzie. Przy odrobinie szczęścia może Wam się udać zobaczyć zbliżający się bardzo nisko do lądowania samolot. Bo tuż obok znajduje się lotnisko pasażerskie Ostende-Bruch. Westfront Newport to kolejne historyczne miejsce. Symbol pamięci zalania równiny polderowej przed niemiecką inwazją podczas I wojny światowej.
Ta upozorowana powódź musiała być utrzymana przez wszystkie 4 lata wojny. Podnoszono i obniżano poziom wody, budowano kładki dla pieszych, naprawiano uszkodzenia po bombach. Zalanie doprowadziło ostatecznie do zwycięskiej ofensywy w 1918 roku. Take 'em away. Yeah. Take the Take 'em away. Stanęliśmy sobie na kawkę w New Airport, no bo z rana trzeba się napić kawy. Totalna lura. Tego ponoć w Stanach podają, tak w filmach jest przynajmniej. Straszna kawa, straszna, sorry. Nie będziemy mówić gdzie to jest, ale to z New Airport. Niedobre. You gotta take the Będziemy zamawiać kolejną kawę, być może lepszą, w tym samym mieście. I co, ta lepsza? To kawa. Nie tamte wodno coś. Take 'em away. You gotta take 'em away. Take 'em away. Take 'em away. Take 'em away. Kupiliśmy sobie eklerki i za chwilę będziemy sobie je jedli. Proszę, jak ładnie zapakowane. Cały klej, a serwetki żadnej nie wiem. Na jedzenie pora na drzemkę. Słynny konny połów krewetek w Ostdunkierce odbywa się praktycznie przez cały rok. Ale pilnujcie kalendarza połowów, bo to nie lada atrakcja. Do połowu wykorzystuje się tylko koni belgijskich ze względu na ich siłę, wytrzymałość, a pochód rybaków przyciąga nawet do 10 000 turystów. A jakieś 1,5 kilometra od głównej plaży Ostdunkierki w stronę Koksijde traficie na plażę Świętego Andra. Urocze, niemal dzikie miejsce w otoczeniu wydm. Ten spacerek nawet dobrze nam zrobi. No i jesteśmy w Depanem, ostatnim mieście naszej wycieczki. Niegdyś była tu jedynie zwykła wioska rybacka. Podczas I wojny światowej, po tym jak Antwerpia poddała się armii niemieckiej, rząd belgijski osiedlił się w Le Havre we Francji. Jednak król Albert I i królowa Elżbieta przenieśli się do willi Depane, by stąd dowodzić armią belgijską. Przedostatni przystanek naszej trasy to słynny park rozrywki Plopsaland. Tutaj możecie spotkać pszczółkę Maję, zrobić sobie z nią zdjęcie, a nawet dostać autograf. To ty znasz pszczółkę Maję? Mówiłeś, że zbierałeś naklejki Pokémon. Przecież Maję wszyscy znają i kochają. Eindhoven. De Pommenstation. Dit is de Eindhoven. Wciąż istnieją plany przedłużenia Kustram do Francji, jednak zanim to nastąpi, my przesiadamy się na pociąg. To koniec naszej podróży. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami przez te 2 tramwajowe odcinki i spędzili z nami czas na belgijskim Pomorzu. My przez te 2 weekendy czuliśmy się jak na jakichś fajnych wakacjach. Zaryzykujecie, by też sobie zrobić taką wycieczkę? Póki co
Na Facebooku i Instagramie chwalimy się naszymi fotkami jako uzupełnienie filmoteki. Zawsze możecie tam zajrzeć. Człowiek od czasu do czasu musi sobie pojeździć tramwajami. Do następnego. Janek. I Łukasz.